Początek lat 90. przyniósł rynkowi gier wideo jedną z najważniejszych technologii – nośnik CD. Wreszcie gry mogły bez problemu pomieścić tyle grafiki i muzyki, ile twórcy tylko zapragnęli. Dyskietki, nośniki o małej pojemności niezbyt trwałe, odchodziły do lamusa na zawsze. Wraz z rewolucją CD pojawia się jeden z pierwszych deweloperów, który postanowił z dobrodziejstw CD-ROMu skorzystać. American Laser Games, który przejdzie do historii za sprawą głośnych strzelanek FMV. Jednak historia dewelopera jest o wiele bardziej zaskakująca niż mogłoby się wydawać. American Laser Games założył w 1980 roku Robert Graby. Jednak początkowo Robert mierzył o wiele wyżej niż gry wideo. Firma tworzyła symulatory policyjne. W zasadzie była to gra FMV. Różnica była taka, że na takich symulatorach szkolili się policjanci, ale też legendarne jednostki Delta. Zatrzymajmy się tu na chwilę. Same symulatory policyjne istniały od lat. Już w 1973 roku Departament Policji w Los Angeles ogłosił pracę nad budową takiego symulatora. W 1983 Miami kupiło pierwszy taki sprzęt do własnych zastosowań. Działał on w następujący sposób. Do niewielkiego pokoju wchodziło dwóch funkcjonariuszy. Jeden instruował drugiego, że za chwilę zobaczy 10-15 minutowy film. W czasie projekcji musi podjąć decyzję, czy sytuacja, którą widzi, stwarza zagrożenie i podjąć odpowiednie kroki. Zostawał także poinstruowany, że może strzelić z własnej broni, jeśli uzna to za odpowiedni krok. Następnie instruktor stawał za nim. Wszystkie akcje osoby poddającej się treningowi były filmowane kamerą na podczerwień. Pojawiała się trzecia osoba, która siadała z boku całego pokoju, gdzie był zainstalowany komputer wraz z odtwarzaczem 8 mm taśm filmowych. Filmy do wyboru były dwa. Jeden dotyczył rabunku, drugi przemocy w rodzinie. Pierwszy scenariusz wyglądał następująco. Z racji braku możliwości pokazania musicie sobie to wyobrazić. Początkowo student na ciemnym ekranie dostawał sygnały dźwiękowe. Ujadanie psa, wycie syren, krzyk kobiety, która prosi o pomoc i sygnał przez radio odnośnie rabunku. Do całej sytuacji wprowadzało intro, podczas którego student miał wrażenie, że jedzie samochodem na miejsce zdarzenia. Po wyjściu pojawiało się trzech podejrzanych, którzy zaczynali strzelać. Wybór studenta nie ograniczał się jedynie do wyboru strzelić czy nie strzelić. Badano także jego zachowanie w stresogennej sytuacji, a więc mógł wezwać wsparcie czy poprosić partnera o pomoc. Oczywiście te informacje przedstawiał funkcjonariuszowi, który stał za nim. Następnie student z instruktorem omawiali sytuację, w której się znalazł i jak na niego wpłynęła. Całkiem nieźle, co? Trochę jak praszczur wirtualnej rzeczywistości. Koszt takiego sprzętu wynosił $500,000, a wykonanie kolejnego scenariusza około 45 000. Drogo, a do tego był jeden poważny problem. Robert Graby potrafił go zauważyć. W zasadzie symulator dla kadeta był jednorazowy. Jeśli znało się scenariusz, odgrywanie go drugi raz nie miało sensu, bo w zasadzie film był ten sam i wiadomo było, jakie zachowanie było prawidłowe. Dlatego Graby postanowił popracować nad elementem interaktywności w autorskim projekcie, który nazwał ICAT – Institute of Combat and Tactics. Robert rozumiał limity dotychczasowych rozwiązań. Głównie chodziło o nośnik. Taśma wideo stanowiła najważniejszy problem, ale było inne rozwiązanie, z którego skorzystał już wcześniej ktoś inny. Niejaki Don Bluth, który stworzył kultowe Dragon's Lair i Space Ace. Pomimo, że gra była filmem interaktywnym, posiadała spore elementy losowości. A to dzięki temu, że gra była nagrana na laserdysku, protoplaście nośnika CD. Graby postanowił włączyć używanie laserdiska do symulatorów policyjnych, czego wynikiem były pierwsze scenariusze, w których następowały losowe zmiany. Przeciwnicy mogli wychodzić z różnych stron całkowicie w dowolnej kolejności. System był dobry, bardzo dobry. Na tyle dobry, że powstały scenariusze, na których trenowały jednostki SWAT. Atrakcyjna była też cena – $30,000. Asystent szeryfa Richard Bryce tak to wspomina. Było to bardzo realistyczne. Zginąłem kilka razy, a raz ktoś dźgnął mnie nożem. Warto wspomnieć o jeszcze jednym elemencie. Rekrut nigdy nie wiedział, kiedy ma użyć broni. Nie każdy scenariusz tego wymagał. Podczas pokazów systemów do zastosowań militarnych w Dallas symulator bardzo spodobał się odwiedzającym.
Jedno ze zdjęć pokazuje jakiegoś generała, który chciał wypróbować, jak to działa i najwidoczniej świetnie się przy tym bawił. To zdjęcie nakierowało Roberta na nowy pomysł, że symulator może także być użyty jako gra wideo. Graebe'owi podobał się ten pomysł, widział w nim większe szanse na rozwój firmy. Poza tym kontrakty rządowe wiązały się ze sporą biurokracją, wymianą niekończącej się korespondencji i długimi okresami oczekiwania. Gra wideo wydawała się prostsza. Sam Graebe wspomina to tak, że jeśli komuś spodoba się gra, wypisuje czek i ją bierze. Robert sprzedał system iCAD innej firmie i postanowił przejść na rynek gier arcade. Z punktu widzenia branży był to dobry ruch i czas był na to idealny. Gracze byli wypuszczeni na grach dyskietkowych, na których nie była animacja, a o scenkach full motion video można było jedynie pomarzyć. Gracze chcieli filmowych akcji, aktorów i realizmu. American Laser Games miało im to dostarczyć. Robert wybrał się na kolejne targi, tym razem Machine Arcade z nagraną na taśmie VHS prezentacją symulatora policyjnego. Pomysł spodobał się branży, która zdopingowała Graebe'ego, aby spróbował przenieść to na grę wideo. Graebe postanowił kuć żelazo póki gorące i w 1990 roku ukazuje się Mad Dog McCree. Gra ukazała się na maszynach arcade w dwóch wersjach. Biedniejszych, w standardowej obudowie maszyny coin-up z niewielkim 25-calowym ekranem i pistoletem, który pełnił rolę kontrolera, z którego strzelało się do bandytów, i wersji wypasionej z 45-calowym telewizorem. Systemem zarządzała zmodyfikowana Amiga 500, a całość była nagrana na laserdisku. Gra była zrealizowana dokładnie w ten sposób, w jaki lata wcześniej powstawały symulatory dla policji. Na ekranie toczył się film. Kamera często była ruchoma i pokazywała życie na dzikim zachodzie. Oczywiście kwintesencją byli wyskakujący bandyci, których trzeba było eliminować. Gra nie była długa. Ilość scenek zamykała się w kilku, dorzucono pojedynki, w których decydował refleks i gra nie pozwalała tutaj oszukiwać, gdyż automat wychwytywał, czy w tych momentach gracz faktycznie opuścił pistolet. Gra powstawała w zaledwie 5 miesięcy i kosztowała około $75 000. Natomiast łącznie firma zarobi w przyszłości $45 milionów. Całkiem niezły deal. Oczywiście automaty arcade były fajne, ale prawdziwe pieniądze leżały w domowych konsolach i komputerach. W 1992 roku Graebe nie przegapił momentu wchodzenia na rynek nośnika CD i Mad Dog McCree pojawił się na płytce, zajmując całe 115 MB. Z tego też powodu gra nie była wydawana na dyskietkach. Było to ryzykownym posunięciem, gdyż napędy CD-ROM były póki co nowinką techniczną. Jednak to nie powstrzymało piratów, którzy przegrywali grę na 67 dyskietkach. Oczywiście względem laserdisku musiały pojawić się cięcia. Na pierwszy ogień poszła oczywiście grafika. Pamiętajmy, że 1993 rok to czasy, kiedy nie istniały DivXy. Nie było jakiegoś konkretnego formatu, którym można było kodować pliki wideo. Większość deweloperów używała swoich autorskich rozwiązań. Wersja PC-towa Mad Dog McCree mogła pochwalić się rozdzielczością 320x200 pikseli w 256 kolorach. Dodatkowo deweloper ściął szybkość animacji do 10 klatek na sekundę. Do tego 8-bitowy dźwięk mono. Czemu tak mało? Cóż, na rynku były póki co CD-ROMy o pojedynczej prędkości odczytu. Ich szybkość wynosiła 150 KB na sekundę. Każda klatka animacji nie mogła być więc większa niż 15 kg. Co ciekawe, jeśli miałeś CD-ROM podwójnej prędkości, mogłeś się spodziewać trochę lepszej jakości wideo, bo i takie pliki autorzy zamieścili na płycie. Gra straszyła wielkimi pikselami. Sceny, w których było więcej akcji, były całkowicie nieczytelne, ale to nie przeszkodziło schodzić Mad Dogowi jak ciepłe bułeczki. Tytuł był powiewem świeżości i zapowiadała się nowa era gier wideo. Wreszcie na ekranie monitora można było zobaczyć aktorów, usłyszeć ich i wejść z nimi w mocno ograniczoną interakcję. Potęga CD-ROMu dopiero zaczynała się rozkręcać, ale popularność czytnika i nośnika można zawdzięczać w sporej części produkcji American Laser Games. Po niewątpliwym sukcesie Mad Doga twórcy nie osiedli na laurach. Już rok później na rynek wychodzi Hot Shot Johnny Rock. Gra działała na identycznej zasadzie, ale klimaty westernowe zamieniono na lata 30. w czasie prohibicji. Wcielaliśmy się w bezimiennego detektywa, który na prośbę pewnej blondynki musi dowiedzieć się, kto zabił tytułowego Johnny Rocka. Choć wciąż to była strzelanina FMV, autorzy wprowadzili kilka dość istotnych zmian. W
4 lokacjach trzeba było zebrać ślady prowadzące do mordercy. Nie trzeba było przeładowywać broni, zamiast tego należało zbierać amunicję. Również pieniądze pełniły ważną rolę, to dzięki nim lekarz przywracał nas do życia. Jeśli zabrakło kasy, gra się kończyła. Tytuł utrzymał poziom poprzedniczki. Utrzymanie całości w klimacie kina noir wyszło grze zdecydowanie na dobre. Jednak wersja pecetowa mocno cierpiała z powodu kompresji. Ciemne kolory, sporo dymu w scenografii mocno wpływały na jakość wyświetlanego obrazu. Space Pirates były trzecią produkcją, z punktu widzenia mechaniki także krokiem wstecz. Niestety jest to jedna z mniej udanych gier firmy. Akcja przenosiła nas w kosmos, gdzie walczyliśmy z kosmicznymi piratami. Jednak lokacje nagrane w jakichś fabrykach i postacie poprzebierane w szmaty wzbudzały uśmiech politowania niż chęć pokonania złego kapitana Talona. Wciąż trzeba było w kolejnych lokacjach zebrać 4 kryształy i od czasu do czasu poprzez strzelenie w przełącznik uwolnić więźniów. Jednak biedna scenografia i kostiumy aktorów, którzy przypominali raczej meneli niż groźnych piratów, powodowała, że gra nie odniosła dużego sukcesu. Po kiepskim przyjęciu Space Pirates zdecydowano się odświeżyć formułę, która już się sprawdziła. Mad Dog McCree 2 The Lost Gold z 1992 roku powracał na tereny Dzikiego Zachodu. Gra była dłuższa, dochodziły 3 różne ścieżki dojścia do celu poprzez wybranie kompana. Każdy z nich, dziewczyna, profesor czy Indianin, prowadził przez inne lokacje. Jednak na końcu wszystkie drogi spotykały się w jednym miejscu. Ostateczna rozgrywka z Mad Dogiem była reklamowana jako najdłuższa nagrana sekwencja w strzelankach FMV. No, nie było to wielkim osiągnięciem, zwłaszcza, że była to 4. gra studia. Gra była zdecydowanie bardziej dynamiczna, kamera w większości scen była ruchoma, jednak wciąż zdarzały się sceny statyczne, w których bandyci wyskakiwali w losowych momentach. Z racji tego, że sceny były kręcone na świeżym powietrzu, cięcia były wyjątkowo widoczne. Niemniej Mad Dog 2 zmazał plamę po porażce Space Pirates i pokazywał, że American Laser Games nadal potrafi robić dobre strzelanki na szynach. W tym samym roku wychodzi największy gniot studia. Gallagher's Gallery było grą niezwykle dziwną. Do udziału zaproszono podstarzałego komika Gallaghera, który sam w sobie był postacią dość kontrowersyjną. To nadal była strzelanka na szynach, jednak zamiast eliminować bandytów, piratów czy gangsterów, strzelaliśmy do puszek ze szpinakiem, talerzy, pomarańczy czy innych obiektów. Pomiędzy tymi fascynującymi scenami oglądaliśmy sekwencje z Gallagherem, które miały być śmieszne, ale żenowały kiepskim humorem. Gra była tak słaba, że Robert Graby wspomina, że udało im się sprzedać tego około 6 sztuk. Nic więc dziwnego, że nikt nie chciał podjąć ryzyka przeniesienia tego dziada na pecety. W roku 1993 i 1994 American Laser Games powróciło do swoich korzeni. 2 części Crime Patrol były w zasadzie symulatorami policyjnymi tworzonymi przez iCAD, tylko w bardziej rozrywkowym ujęciu. Wielu uznaje je za największe dokonania firmy. Widać było spore budżety. Eksplozje, drogie samochody czy ciekawe lokacje niewątpliwie wpływały na dobry odbiór produkcji. W pierwszej, jako początkujący policjant rookie, pieliśmy się po szczeblach kariery, wreszcie dołączając do oddziałów SWAT, a potem do oddziałów Delta. Druga część skupiała się na pokonaniu barona narkotykowego, jednak schemat pozostawał ten sam. Gry były o tyle ciekawe, że pozwalały zobaczyć, jak działały policyjne symulatory. Również wersje PC były wykonane najlepiej ze wszystkich dotychczasowych konwersji. W 1994 roku firma spróbowała jeszcze raz powrócić do tematu Dzikiego Zachodu za sprawą gry The Last Bounty Hunter. Pomimo podobnego klimatu gra nie łączyła się z Mad Dogiem. Jako łowca nagród polowaliśmy na kolejnych wyjętych spod prawa bandytów. Zmianą, choć w zasadzie kosmetyczną, było to, że można było od czasu do czasu strzelać z shotguna, choć nie wpływało to na animację śmierci przeciwników, a jedynie zwiększało ilość kul, jakie można było wystrzelić bez przeładowywania. Niestety, Last Bounty Hunter był ostatnią grą wydaną na PC. Rynek pecetowy mocno szedł do przodu. Gry American Laser Games przestawały się podobać. Gracze chcieli długich, interaktywnych rozgrywek, a nie strzelanek, które można skończyć przez 15-20 minut. Również nie dało się nie zauważyć, że w zasadzie wszystkie gry studia były tworzone na jedno kopyto. Jednak American Laser Games nie chciało się poddawać.
W tym roku też firma zdecydowała się zwiększyć imersję swoich gier i przenieść na domowe sprzęty format zabawy z maszyn arcade. Wobec tego przez nich został stworzony Light Gun o nazwie PC Game Gun. Rewolwer wzorowany na amerykańskim Peacekeeperze w jaskrawym pomarańczowym kolorze. Faktycznie zwiększał frajdę płynącą z gry, jednak niewielkie 16-17 calowe monitorki nie mogły zastąpić dużego 46-calowego ekranu. Również decyzja o dziwnym kolorze broni była uzasadniona, gdyż mnożyły się napady rabunkowe z wykorzystaniem zabawkowych pistoletów. PC Game Gun obsługiwał oczywiście wszystkie wydane dotąd tytuły. W 1994 wyszły jeszcze dwie gry. Fast Drone Showdown skupiał się na pojedynkach rewolwerowych, natomiast Shootout at Old Tuscan powracał kolejny raz do formuły westernu. Niestety obie gry były już mocno przestarzałe i nie zdecydowano się ich wydać na rynek pecetowy. Warto też wspomnieć, że American Laser Games pomagało przy tworzeniu niektórych tytułów innym studiom. Na przykład mieli epizod z kultowym Naughty Dog przy tworzeniu wersji arcade gry Way of the Warrior, bijatyką z digitalizowanymi postaciami, która miała być klonem Mortal Kombat na konsolę Video. W tamtym czasie Naughty Dog było już bankrutem. Gra powstawała w domu jednego z deweloperów, a kostiumy były budowane z zabawek z Happy Meala. Ale o tym może kiedy indziej. Pod koniec roku 95 Graby odszedł z American Laser Games. Zastąpił go Jeff Gleason, który skasował wszystkie projekty gier oprócz Shining Sword. Skupił się na firmie matce Her Interactive, która koniec końców wykupiła American Laser Games. Her Interactive działa z powodzeniem na rynku do dziś, wydając gry z serii Nancy Drew. Jednak spuścizna American Laser Games nie zginęła. Prawa do gier wykupiła firma Digital Leisure, która do dziś wznawia produkcję FMV. Oprócz tytułów od ALG, również gry Dona Bluffa. Tytuły pokazują się na wszelkich możliwych platformach i formatach. Ostatnie wersje na Blu-rayu można bez problemu zakupić na serwisach aukcyjnych czy bezpośrednio w sklepie Digital Leisure. American Laser Games trafiło idealnie ze swoimi grami FMV. Niestety stali się trochę niewolnikami własnych pomysłów. Kolejne gry, choć starały się być lepsze, w zasadzie niczym nie różniły się od poprzedniczek. Przegapiono też moment, w którym tytuły tego typu straciły na popularności, choć gry nadal są uważane za kultowe i wciąż można je bez problemu kupić na najnowsze platformy. American Laser Games bez wątpienia pozostaje pionierem filmowych strzelanek. Ze swojej strony powiem, że warto zagrać, wszak do dzisiaj policjanci w VICAT trenują na podobnych symulatorach. I choć technologia się zmieniła i wykorzystują ekrany wyświetlające obraz w 270 stopniach lub technologię virtual reality, to sama idea pozostała bez zmian.